Na początku filmu wspomnimy tylko, że serdecznie zapraszamy Was wszystkich do naszego stacjonarnego salonu przy ulicy Gandhi 27 w Warszawie, nieopodal stacji metra Imielin. Cześć, ja nazywam się Grzegorz Piątkowski, a Wy oglądacie kanał Serwis Bajka. Dzisiaj coś dla fanów retro. Od kolegi Łukasza otrzymałem taki właśnie amortyzator. Mam wykonać jego pełen przegląd. Łukasz należy do grupy Retro MTB Polska. Jeśli ktoś interesuje się rowerami sprzed roku 2000, to zachęcam do odwiedzin tejże właśnie grupy. Znajdziecie tam naprawdę bardzo wiele fajnych, ciekawych rowerów. A dzisiaj pełen serwis tego amortyzatora. Mam tu ze sobą książkę serwisową odnośnie amortyzatorów RockShox do roku 2000, napisaną przez m.in. Howarda Sutherlanda, i to jest taki święty graal, jeśli chodzi o serwis amortyzatorów RockShox z tamtych lat. Ja tę książkę dostałem od dobrego kolegi Krzysia, którego serdecznie z tej strony pozdrawiam, i zabieramy się za serwis amortyzatora. Zacznijmy jak zawsze w przypadkach serwisu amortyzatorów od wykazu podstawowej chemii i narzędzi niezbędnej do jego wykonania. RockShox Indy, czy Indyk, jak mówiło się o nim w Polsce, tak jak widzicie po wykazie, który przygotowałem, jest bardzo prostym amortyzatorem, ale oczywiście wymaga pewnej wprawy i wiedzy, aby go rozebrać. Na pewno nie jest to widelec, który warto lekceważyć, ponieważ często wydaje nam się, że coś jest bardzo proste, rozbierzemy to bez problemów, a później okazuje się, że mamy pewne kłopoty bądź poczyniliśmy nawet szkody. Oprócz rękawiczek ja używam nitrylowych rękawiczek marki Parktool. Są wytrzymałe i bardzo je lubię. Będzie nam potrzebna chemia. RockShox do Indy'ego SL przewidywał olej o gęstości 5 bądź 8 WT oraz smary. Smar oczywiście Judy Butter, no ale że taki nie jest już od dawna produkowany, możemy użyć zamiennie PM600 Military Grease, który jest takim bardzo gęstym, ciągnącym się smarem do o-ringów, bądź współczesnego również SRAM Butter, który jest z kolei smarem bardzo lekkim, delikatnym, zapewnia duży poślizg, ale jest jednak szybciej degradującym się smarem. Będzie niezbędny nam długi klucz imbusowy na przydłużce, aluminiowy klucz splanowany 22 mm. Ja osobiście używam narzędzi marki Abbey Bike Tools, które są naprawdę topowymi narzędziami na świecie i gorąco je polecam. Do tego grzechotka. Tutaj mamy klasyczną grzechotkę marki Parktool, model SWR8 i wspomniana książka serwisowa RockShox, która w dziale 7 opowiada o amortyzatorach z rodziny Indy właśnie oraz Jet. Mamy tutaj wszelkie niezbędne informacje, począwszy od chemii, która będzie nam niezbędna, poprzez wartości dokręcania, czy nawet jeśli chodzi o amortyzatory sprężynowe, jaka długość tych sprężyn była właściwa, bo sprężyny w miarę pracy amortyzatora uklepywały się i kiedy taka sprężyna została przez lata nam skompresowana, należało ją wymienić na nową, i tutaj ta książka podaje dokładne wartości w milimetrach, jak właśnie taka sprężyna, jaką długość powinna mieć, jak powinna wyglądać, aby pracowała poprawnie. Po zamontowaniu amortyzatora w stojaku potrzebujemy wspomnianą właśnie nasadkę 22 mm i grzechotkę. Pamiętamy o tym, że górne korki w Indym są plastikowe i powinniśmy używać właściwego narzędzia, jak również mocno dociskać się od góry, aby nie obrobić delikatnego plastiku. Tak jak wspominałem Wam w filmie serwisowym, między innymi z amortyzatora RockShox Seat z 1999 roku, ja radzę sobie w taki sposób, że łapię palcami tutaj za koronę amortyzatora, a kciukiem od góry za grzechotkę bądź całą dłonią w taki sposób, i dzięki temu mam tutaj dobry docisk
klucza do korka i mogę łatwo i wygodnie całość odkręcić. Tutaj widzę, że korek był dokręcony bardzo lekko, nie stawia żadnego oporu przy odkręcaniu. Właściwie można było to niemalże zrobić ręką. Zobaczymy, jak będzie z drugiej strony. Z drugiej strony jest tak samo. Te korki powinny być dokręcone troszkę mocniej, ale dlaczego zostały prawdopodobnie dokręcone lekko celowo? Ano dlatego, że plastikowe korki łatwo było uszkodzić, kiedy zbyt mocno je dokręciliśmy. One nierzadko pękały. Ten sam problem często dotyczył modeli Judy. Amortyzator możemy lekko skompresować, aby tutaj te szaszłyki nam z niego nieco wyszły. Będzie nam łatwiej je wyciągnąć. Tak to wygląda. Tutaj jedna sprężyna została na dole. Być może przyda nam się taka kłójka z magnesem, dzięki której łatwo sprężyna zostanie wyciągnięta. Tutaj, tak jak widzicie, jest dużo rdzy, czyli prawdopodobnie do wnętrza amortyzatora dostała się woda. Następnie wyciągamy te plastikowe szaszłyki z wewnątrz. Ja tutaj założyłem już sobie rękawiczki, ponieważ w tym miejscu możemy się ubrudzić. I tutaj czasami jest tak, że te plastiki zdecydowanie nie chcą wyjść, tak jak w tym momencie one w ogóle nie chcą wyjść. Możemy pomóc sobie penetratorem, który nada nieco poślizgu. Ten amortyzator prawdopodobnie bardzo dawno nie był rozbierany. Musimy chwilę poczekać, aż penetrator zadziała. Penetrator już działa. Szaszłyk wyszedł mi do tego momentu. Drugi plasticzek niestety siedzi wewnątrz i ani drgnie. I to jest właśnie ten moment, kiedy stare amortyzatory, nierozbierane stare amortyzatory pokazują, że niby proste, a potrafią być bardziej uciążliwe jak współczesne rozwiązania. Co teraz z tym szaszłykiem zrobić? No, próbuję go wyciągnąć ręką. No, on jest plastikowy, więc też nie możemy użyć nadmiernej siły. Jak możemy sobie z nim poradzić? Teoretycznie moglibyśmy delikatnie spróbować podgrzać tutaj tę część korony, natomiast no, jest to oczywiście plastik. Plastik zacznie się nam topić. Tu jest guma, w środku jest elastomer, także tego nie możemy zrobić. Oprzemy więc sobie amortyzator na grubo złożonej szmatce, aby go nie rysować. Weźmiemy płaski śrubokręt i będziemy improwizować. Tak jak widzicie, tutaj wewnątrz tego plastiku są takie wgłębienia, wyżłobienia i dzięki nim możemy zahaczyć śrubokręt i spróbować ten plastik wypchnąć. Musimy to oczywiście robić bardzo delikatnie. Wkładamy sobie szmatkę tak, aby tutaj nie porysować korony. Zahaczamy również przez szmatkę śrubokręt i próbujemy. No, wychodzi. Wyszedł. O, tak wygląda plastik wewnątrz. Tak jak widzicie, mam nadzieję, na filmie jest tutaj cały w brudzie i wydaje mi się, że również w pozostałościach elastomeru niestety. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Na razie go odłożymy. I tę samą czynność powtarzamy z drugim plastikiem. No tutaj będzie oczywiście znacznie ciężej, bo on w ogóle nie chce mi wyjść, no ale to jest niestety albo istety urok starych amortyzatorów. Moi drodzy, czas na mały update. Mamy godzinę 15:30, czyli oznacza to, że półtorej godziny męczyłem się z wyjęciem tychże plastikowych szaszłyczków i już Wam mówię, o co chodzi. Ten szaszłyk, który widzieliście ostatnio, wyszedł jeszcze w miarę lekko, ale poprzez lata, bo sądzę, że ten amortyzator nigdy nie był rozbierany, ta część, tak jak widzicie, wchodzi tak jak powinna. Natomiast ta część zmieniła swój obwód, swoją średnicę zewnętrzną i widzicie, ja ją tu mogę zacząć dociskać i ona wcale wchodzić nie chce. Dlatego też nie mogłem jej wyjąć, ale udało mi się podważyć, tak jak widzieliście tym śrubokrętem.
to się udało. Natomiast z drugiej strony musiałem go zniszczyć, ponieważ był tak zdeformowany, że po prostu nie dało się go wyjąć inaczej. Na szczęście takie szaszłyczki oryginalne jeszcze mam, więc tutaj będzie takowy z powrotem zastosowany i też tylko i wyłącznie dlatego mogłem sobie pozwolić na komfort jego zniszczenia, aczkolwiek tak naprawdę nie było i tak innej możliwości wyjęcia tego elementu. A tutaj jeszcze zobaczcie, jak wygląda elastomer, który sobie cały wyjąłem. To jest właśnie ta papka z prochu. Elastomer powstał i w proch się obróci. I tutaj taki największy kawałek, który jeszcze był w całości. Wybaczcie mój zmęczony głos, ale naprawdę mam dosyć. Już wiem, że tego amortyzatora dzisiaj oczywiście nie złożę. Natomiast z drugiej strony, po wyjęciu tego szaszłyczka, widzę, że i Wy widzicie, że elastomer podszedł do góry. Ja się teraz pomogę kujką. Nie wyciągałem go jeszcze specjalnie. Czekałem z filmem na Was. Delikatnie go zahaczę i mam, no ale widzę, że ok, wychodzi. O. I to jest elastomer. Oczywiście, tak jak widzicie, tutaj z tej strony jest w dobrym stanie, z tej strony jest pokruszony. Ja teraz mógłbym go oczywiście przełamać i on będzie się kruszył. Ten elastomer będę musiał dobrać. No, on się do niczego nie nadaje. Tak naprawdę no, nie przypomina już elastomeru, raczej jakiś taki zdrewniały klocek. Ostatnia sprawa. Ja teraz przeczyszczę tutaj wewnątrz golenie i będziemy musieli odkręcić śruby trzymające golenie górne z dolnymi. Do tego celu należy użyć takiego właśnie klucza imbusowego na przedłużce. Tenże klucz wkładamy do środka, zahaczamy o śrubę, ona teraz jest zahaczona i tutaj kluczem, jak dobrze pamiętam, 10 mm, a może się mylę? Tak, 10 mm odkręcamy. To jest natomiast o tyle newralgiczna sprawa, że w tak starym amortyzatorze, który najprawdopodobniej nigdy nie był rozbierany, sądzę, że śruba jest zapieczona. Czasami działo się tak przy odkręcaniu, że kiedy próbowaliśmy odkręcić tę właśnie śrubę, była tak zapieczona, że golenie potrafiły tutaj pęknąć, no i cały amortyzator był do wyrzucenia, o ile oczywiście nie mieliśmy goleni dolnych. Także tutaj można delikatnie, zaznaczam delikatnie, je podgrzać, po to, aby ta korozja, która tam się zgromadziła i niektóre rzeczy, które też na tę korozję wpłynęły, mogły się delikatnie być może rozpuścić. Trzeba oczywiście wlać penetrator. Ten penetrator tutaj był przeze mnie wcześniej wlany. Ja akurat używałem takiego środka Finish Line One Step. Bardzo fajnie do takich celów się sprawdza. Kiedy to podgrzeje, to też zaraz pokażę Wam na filmie. Spróbujemy odkręcić obie śruby i rozdzielić cały amortyzator, rozebrać go w 100%. Zobaczymy, jak wyglądają golenie w środku. I tutaj taka dygresja. Tak jak widzicie, zajmuje mi to mnóstwo czasu. Nad tym amortyzatorem spędziłem już kilka godzin. Tak jak widzicie, za oknem jest już praktycznie ciemno. I no, jak to wycenić tak naprawdę? Ja robię to oczywiście gdzieś tam dla kolegi i też tutaj mam nadzieję na fajny film i liczę, że ten film będzie się Wam podobał i być może ktoś, kto taki amortyzator kiedyś będzie chciał rozebrać, uniknie różnorakich kłopotów z tymże. Ale wyobraźmy sobie, że jest to pan Kowalski, który do mnie przychodzi, czy też do innego serwisu z takim właśnie starym amortyzatorem, no i prosi o jego przegląd. I wielokrotnie słyszałem, że serwisanci bardzo często odmawiają wykonania takiego serwisu, ponieważ tak jak właśnie tutaj widzicie na filmie, zajmuje to wiele naprawdę godzin. No i gdybym chciał ja taki amortyzator wycenić, teraz będę musiał dobrać takie elastomery, gdzie się oczywiście w sieci znaleźć, zamówić. To wszystko znowu jest mój poświęcony czas. Tak naprawdę te kilka godzin, gdybym wycenił według standardowego mojego cennika, okazuje się zaraz, że
Serwis takiego amortyzatora musiałby kosztować 1000-1500 zł, bądź nawet więcej, bo przecież w przeciągu tego czasu jestem w stanie wykonać wiele innych serwisów, które znacznie przewyższą tę wartość, także no, przecież nikt nie zapłaci 1000 czy 2000 zł za serwis starego Indiego, nawet jeśli jest to topowy Indie SL. Także czasami nie dziwcie się, proszę, że serwisanci odmawiają wykonania takich napraw, ponieważ no, nierzadko jest właśnie tak, że należy z tym się męczyć i naprawdę jest to potworna męczarnia. Ja już mam dosyć, ale nie dotarłem jeszcze nie rozebrałem jeszcze całego amortyzatora. No, ciężko znaleźć na pewno serwisanta, który takim amortyzatorem będzie chciał się zająć. Ja tutaj sobie wyczyszczę jeszcze wnętrze goleni z pozostałości tego całego elastomeru, który tutaj jeszcze wychodzi i zaraz będziemy próbowali rozkręcić śruby i wyjąć golenie dolne z górnych. Wyjąłem ostatni talerzyk z Indiego. Ten, tak jak widzicie, jest uszkodzony, zniszczony, który musiałem zniszczyć, wyjmując go z jednej goleni, a z drugiej poradziłem sobie w taki sposób, z tej lepszej strony, że włożyłem do środka kilka szprych, dzięki czemu mogłem sklinować je wewnątrz i ciągnąc właśnie za szprychy umieszczone w imadle, mogłem łatwo wyjąć talerzyk, nie uszkadzając niczego wewnątrz, jak również samego talerzyka, aczkolwiek gdyby był tak mocno zdeformowany jak w goleni drugiej, to i tak by się nie udało. Tak jak widzicie, wszędzie, mam nadzieję, że właściwie nie widzicie, wszędzie jest ten cały elastomer. Ja teraz posprzątam ten cały bałagan, bo w bałaganie strasznie nienawidzę pracować i spróbujemy jeszcze dzisiaj rozkręcić Indiego. Montujemy amortyzator w stojaku, mocno tutaj dokręcamy, aby on nam się nie obracał podczas tego odkręcania. Wkładamy klucz imbusowy na przedłużce do środka, łapiemy za śrubę, wysuwamy lekko do góry, abyśmy tutaj mogli uchwycić go kluczem płaskim i teraz delikatnie podgrzejemy goleń u dołu. Grzejemy w taki sposób, aby oczywiście nie uszkodzić zarówno naklejki, jak i lakieru. Grzejemy tak, abyśmy cały czas zmieniali kąt natarcia nagrzewnicy i nie przesadzamy oczywiście z temperaturą. Tutaj ta nagrzewnica ma możliwość jej ustawienia co do 1 stopnia. Nie przesadzamy z długością tego nagrzewania i tutaj widzę, że jest już w porządku. Odkładamy nagrzewnicę i próbujemy odkręcać. Tutaj oczywiście standardowo dociskamy ten klucz i odkręcamy. Robię to na żywo, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Widzę, że chyba nic dobrego. Niestety, widzę, że chyba nic dobrego. Amortyzator zaczyna się obracać. Gdyby to był normalny dzień pracy, to ja bym prosił tutaj któregoś z chłopaków o pomoc i przytrzymanie mi go. Spróbuję go jeszcze mocniej dokręcić, ale jeśli się nie uda, no to będę musiał odpuścić i poczekać do poniedziałku po prostu. O, ten dźwięk pokazuje, że jednak nam się udało, natomiast wykręca się ta śruba wprost fatalnie, bardzo ciężko i szczerze powiedziawszy nie liczyłem na to, że ją sam odkręcę. Wydawało mi się, że będę musiał Was przeprosić i powiedzieć, że dokończę tę część w poniedziałek, kiedy właśnie będą chłopaki, będę mógł poprosić o ich pomoc. Natomiast pamiętajcie, żeby nie robić niczego na siłę. Jeśli nie macie kogoś do pomocy, poczekajcie, no szkoda się spieszyć, kiedy coś może pójść nie po naszej myśli. Tak jak Wam już wspominałem, wydaje mi się, że on nigdy nie był rozbierany. No i tak naprawdę też stąd często biorą się różnorakie mity na temat pewnych amortyzatorów, że właśnie na przykład stare SID należało serwisować co 50 godzin, etc., etc. A tak naprawdę wystarczyło serwisować je zgodnie ze sztuką. Śruba, o dziwo, wygląda bardzo dobrze. Tutaj nawet widać pozostałości Loctite'u, który rozpuściłem częściowo nagrzewnicą i właśnie po to należało wykonać
tę czynność. Odkładamy ją i przechodzimy do drugiej strony. Natomiast zacząłem Wam mówić właśnie o serwisie amortyzatorów i o różnorakich mitach powstałych na ich temat. No i tutaj właśnie ten seed, o którym Wam mówiłem. O seedach z dawnych lat narosło naprawdę wiele mitów, że był to widelec jednorazowy, który należało serwisować po jednym wyścigu i tak dalej, z czym oczywiście się absolutnie nie zgadzam. Jeżdżę na seedach od wielu, wielu lat, użytkuję ją bardzo intensywnie. No tutaj jeszcze muszę sobie wydłubać pozostałość elastomeru, który gdzieś tam jeszcze jest i blokuje podejście dla klucza. I kiedy pracowałem za studenckich czasów w jednym z serwisów, przed pewien pan, właśnie z seedem z roku 2000, który był przymalowany na zielono farbą olejną, pędzlem. Pędzlem były pomalowane golenie, jak również nawet uszczelki kurzowe. No i pan powiedział, że amortyzator stracił mu płynność działania. Kiedy my go rozebraliśmy, okazało się, że golenie, które są oczywiście z dodatkiem magnezu. Tutaj pamiętajcie, że nie jest to goleń magnezowa, nie oznacza goleni w 100% z magnezu, tylko jest to aluminium z domieszką magnezu i tego magnezu wbrew pozorom jest bardzo, bardzo mało i to tak naprawdę powinno się nazywać goleń aluminiowa z domieszką magnezu, a nie magnezowa, no ale marketing robi swoje. A kiedy te golenie zdjęliśmy, okazało się, że są przeżarte na wylot przez korozję. Zapytaliśmy pana, o co chodzi. Pan powiedział, że amortyzator przestał mu płynnie działać, więc wziął strzykawkę z wodą, igłę i wkuwał się tą igłą przez uszczelki. Wstrzykiwał wodę, jak to określił, na rozruch. Także tacy ludzie też się trafiają. Jeśli pan po tych wszystkich latach mnie ogląda, a minęło zapewne 20 parę, to serdecznie go pozdrawiam. Udało się. Oczyściłem łeb śruby z elastomeru na tyle, że klucz wreszcie można osadzić w gnieździe i ponownie podgrzewamy goleń, aby rozpuścić Loctite. No ciekaw jestem, jak pójdzie z tej strony, bo to jest ta strona gorsza, co ciekawe, a nie lepsza. I próbujemy odkręcić drugą śrubę, tę gorszą. Udało się, także jest pewien sukces i zaraz, mam nadzieję, amur będzie na dwoje rozdzielony i możemy ją wykręcić dłonią. O, tutaj jak widzicie, warstwa elastomeru jeszcze pozostała na górze, natomiast sama śruba ma rozpuszczony Loctite, który jest półpłynny, no i wbrew pozorom też nie wygląda źle. I możemy wreszcie rozdzielić golenie górne od dolnych i zobaczmy, co dzieje się tutaj w środku. Widzę, że wewnątrz chyba nie jest źle. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale widać tutaj jeszcze całkiem duże ilości smaru stałego. Także tutaj golenie dolne wyglądają całkiem nieźle. Ślizgi również. No a zobaczmy tutaj. Tutaj też nie jest źle. Myślałem, że to jest rdza, ale to jest dalej smar stały. Anoda na goleniach zapewne też dzięki tym gumom ochronnym, ale i być może dzięki temu, że amortyzator, jak mniemam, nie jeździł za dużo, może właśnie dzięki temu zachował się praktycznie, może nie powiem w idealnym, ale w bardzo dobrym stanie. Ja go sobie tutaj za chwilę złożę, przygotuję sobie do tego, aby poczekał na to, aż dotrą do mnie elastomery. Także jak tylko one do mnie przyjadą, to nakręcę drugą część filmu ze składania amortyzatora. A dzisiaj zabieram się za jazdę. Jest już zupełnie ciemno, ale mam fajną drogę do domu przez las. Także może nie jest daleko, ale chociaż chwila na rowerze. Potem wsiadam na trenażer, a potem chyba odpalę sobie grę i będę grał do końca dzisiejszego dnia, bo powiem szczerze, że po tym serwisie, po tym dzisiejszym dniu mam dość. Także widzimy się, mam nadzieję, w lepszym dniu, kiedy już będę miał wszystko gotowe do zobaczenia. Amortyzator jest rozłożony w 100% i przygotowany do ponownego montażu. Golenie dolne, górne mam dokładnie wyczyszczone, podobnie jak wszelkie elementy wewnętrzne.
Tutaj, tak jak widzieliście na moim filmie, oryginalne szaszłyczki nie będą nadawały się do ponownego użytku. Co prawda ten moglibyśmy wykorzystać, ale drugi, tak jak widzieliście, musiałem rozwiercić i wyjąć go za pomocą wykrętaka, jest zniszczony. Udało nam się razem z Łukaszem znaleźć oryginalne części zamienne. 2 czarne będą, tak samo jak było w oryginale, zamontowane. Dla kontrastu mam także szaszłyki, które zostały przez nas zakupione z amerykańskiej strony Suspension Fork Parts. Według mnie wyglądają troszkę nonsensownie i dlatego nie będziemy ich instalowali. Bardzo możliwe, że oczywiście działają, ale jakoś nie mam do nich przekonania. Także będziemy używali oryginałów. A to jest nowy elastomer i ja go muszę dociąć oraz nawiercić, aby szaszłyczek mógł w niego wejść. Czym kierować się przy doborze nowego elastomeru? Oczywiście twardością, ponieważ zauważyłem, że elastomery dostępne na polskim rynku są najczęściej zbyt twarde, ponieważ ich twardość oscyluje w granicach 90-95 SHU, a elastomery, które pod lekkim jeźdźcem, powiedzmy ważącym 60-70 kg powinny się uginać, muszą mieć twardość około 45-50 SHU. No i to jest elastomer, który ma twardość 45 SHU. Bezbarwny został dla mnie wykonany na zamówienie. I tutaj, tak jak widzicie, dla modelu Indy SL z roku 98, bo to już jest model z 98 roku, który miał tutaj żebrowanie na goleni. Optymalna długość elastomeru to 115 mm, a tutaj mamy długość, przy której elastomer powinien być wymieniony, czyli w tym przypadku 109 mm, czyli jeśli elastomer nam się, użyję kolokwializmu, uklepie na 6 mm, to wtedy powinien być według RockShoxa wymieniony. Ja sobie teraz ten elastomer dotnę, nawiercę i zaraz do Was wrócę. Elastomery mam już docięte. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Są równe. No i tutaj jest zrobione przeze mnie nawiercenie do tego, aby można było elastomer włożyć w ten element szaszłyka. Tutaj, jeśli chodzi o samo cięcie, ja użyłem akurat Dremela z taką końcówką do cięcia tego typu elementów gumowych, plastikowych oraz tego typu ostrego noża. Swoją drogą naostrzył go Kacper, no i naprawdę spełnia swoją rolę doskonale. Także dzięki, Kacper. Robimy sobie po prostu równe nacięcie na całym obwodzie, a potem docinamy tylko resztę nożem. Nie może nam to siedzieć luźno, tylko musi nam wchodzić na wcisk. Ja sobie teraz to przymierzę, proszę. Wchodzi, trzyma się i jest ok. O to nam właśnie chodziło. No i mamy wszystko tym samym gotowe. Możemy przejść do złożenia amortyzatora. Ja teraz wyjmę tutaj 2 oryginalne szaszłyki i zobaczcie, kiedy byśmy chcieli je tutaj włożyć, ten element już nam się blokuje i ja go mogę wepchnąć na wcisk. Tego byśmy nie chcieli. To samo jest z drugim. Też może nam wejść na wcisk. Dlatego znów posłużymy się Dremelem, taką końcówką ścierną i po prostu tenże talerzyk musimy delikatnie zeszlifować, aby dopasować go do goleni, tak aby był tam poślizg. Jak taki amortyzator zmontować? Tak naprawdę, jak widzicie, części nie ma zbyt wiele. Taki oto element i taka podkładka musi być umieszczona tutaj w goleni, a tutaj pierścień zegara zamykamy całość. Aby wszystko było dobrze zrobione, możemy pomóc sobie niewielką ilością smaru w tym miejscu. Natłuszczamy
goleń wewnątrz i możemy teraz włożyć nasz element do środka i pierścień zegara instalujemy w tym miejscu. To samo robimy z drugiej strony goleni. Natłuszczamy smarem ponownie nasz dolny element, nasz klips. Umieszczamy go w goleni. Słychać było charakterystyczne kliknięcie. Mam nadzieję, że też je słyszeliście. Klipsy są umieszczone. Mam nadzieję, że to widać. Smarujemy uszczelki kurzowe. Tutaj, tak jak widzicie, zostały oryginały. Są w bardzo dobrym stanie. Nie będę ich wymieniał. Wkładamy sprężynki. I teraz golenie górne możemy wsunąć w dolne. Delikatnie weszły, wsuwamy je do końca. Tutaj pamiętamy, aby gumy ochronne dokładnie wstrzelić uszczelki. Gumy ochronne są na swoich miejscach. Tak jak widzicie, nie przesuwają się podczas ruchu posuwistego amortyzatora, no i spełniają swoje zadanie. Potrzebujemy teraz śruby. Je potraktujemy klejem do gwintów Loctite. Jest to niebieski Loctite w przypadku Parktoola model TLR1. Natomiast jest to oczywiście klasyczny Loctite 242 lub 243. Tyle wystarczy. I aby skręcić całość, będziemy potrzebowali taki długi klucz imbusowy. Wkładamy w goleń, no i musimy tak wycelować, aby zaczęła nam się przykręcać. Później należy pamiętać, aby całość dokręcić za pomocą klucza dynamometrycznego do właściwej i zalecanej przez producenta siły. Jeśli dobrze pamiętam, około 12-13 Nm, 13,6 Nm. Kiedy śruby są przykręcone, możemy przejść do kolejnego kroku. W przypadku rocznika 1997 RockShox nie przewidywał oleju, natomiast już właśnie w modelu rok młodszym, czyli 98 rok, możemy wlać 10 ml oleju na lagę. Użyję oleju o gęstości 5WT, łącznie 20 ml i wlewamy po 10 ml na lagę. Następnie do środka wkładamy takie podkładki, one wędrują sobie od góry. Następnie możemy założyć nasz szaszłyk z elastomerem. Kolejną czynnością jest włożenie sprężyn. Te sprężynki muszą tutaj się wstrzelić ze słyszalnym kliknięciem na szaszłyki, więc jeśli tego nie zrobiliśmy, możemy sobie delikatnie podsunąć je do góry i o! I tak mają właśnie siedzieć wewnątrz. Klucz jest splanowany, właśnie specjalnie zrobiony do korków amortyzatora. To gniazdo łapie nam korek od razu na pełnej wysokości. Tutaj gniazda możemy całość przykręcić po prostu bezpiecznie dla niego. Ustawiamy nasze 4,5 Nm. Nie działamy szybko, nie działamy pochopnie. Korek nam się powoli dokręca. Tak jak widzicie, dokładnie widać, z jaką wartością korek jest dokręcany. 4, 3, 4, 4,5 Nm. Klucz sygnalizuje to jeszcze dźwiękiem, dlatego właśnie lubię elektroniczne klucze dynamometryczne, bo naprawdę tę pracę ułatwiają, sprawiają ją przyjemniejszą, ale i również bezpieczną. I dokręcamy. Mamy 4 Nm, 4,1, 2, 3, 4, 4,5 Nm. Gotowe. Oczywiście
Czyścimy całość z pozostałości smaru oraz regulatory ustawiamy każdy w tym samym położeniu. I cóż, tak naprawdę serwis Indiego jest gotowy. Te gumy ochronne, tak jak widzicie, troszkę nam tutaj spadają, więc ja założę tutaj po opasce zaciskowej i lekko je zacisnę tak, aby chroniły goleń na jej całej długości. Co nam pokaże waga? Mamy równe 1300 gramów. To lekki amortyzator, no, można powiedzieć wręcz bardzo lekki. Z tamtych lat najlżejszym amortyzatorem jest w tym momencie Fox. No i tenże Fox do koła 29 cali jest tak naprawdę tylko niewiele cięższy od tego Indiego na elastomerach sprzed wielu, wielu lat do kół 26 cali, więc jednak no, nie można powiedzieć, że technologia nie poszła do przodu i że nic w temacie odchudzania w branży rowerowej się nie dzieje. Na dzisiaj to tyle. My widzimy się tak w serwisie, jak i na naszym kanale. Dziękuję za dzisiaj, cześć, trzymajcie się i do zobaczenia.